Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj będzie vlog ramadanowy, już drugi. Będę dzisiaj pokazywać Wam przykładowy iftar, czyli kolację po zakończeniu całego dniu postu, co na taką kolację jemy. Zanim jednak do tego przejdziemy, jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów na temat ramadanu, no to tutaj Was odsyłam, tu będzie link do playlisty. Na kanale jest już film taki informacyjny na temat tego, co to jest ramadan i jakie są zasady dotyczące postu w ramadanie, a także jest vlog z sahuru, czyli tego ostatniego posiłku w nocy przed wschodem słońca, przed rozpoczęciem postu. Więc tam sobie zajrzyjcie. Dzisiaj mamy iftar po pierwszym dniu postu. Jest piątek, 24 kwietnia. Nuri dzisiaj pierwszy dzień pościł. Za chwilę go zapytamy, jak mu poszło, jak się czuje. Ja nie poszczę, o czym już mówiłam w tym pierwszym filmie ramadanowym, bo to nie jest moja religia, nie jestem muzułmanką. Więc mój dzień dzisiaj tak wyglądał, że normalnie jadłam śniadanie, normalnie jadłam lunch. Nie jadłam takiego głównego posiłku, który zazwyczaj jem w połowie dnia. Po prostu sobie to poprzestawiałam tak, żeby zjeść tą dużą kolację razem z Nurim, żebyśmy mogli ten czas razem spędzić. No i żebym nie musiała 2 obiadów gotować, wiadomo. Zaraz Wam pokażę, co już tutaj mam przygotowane. Została godzina do iftaru. Jeszcze tylko takie tam parę rzeczy muszę przygotować. Pamiętajcie, że to, co ja Wam pokażę, co my jemy dzisiaj na iftar, no to jest tylko taka przykładowa kolacja. Każdy gotuje inne rzeczy i też nie będziemy jeść codziennie tego samego przez miesiąc, wiadomo, to tylko przykładowe rzeczy. I jeżeli chodzi o podział pracy, no to jednak ja zazwyczaj gotuję potrawy na iftar, a Nuri po prostu zmywa i sprząta kuchnię po tym gotowaniu. No chodzi o to, żeby nie musiał za dużo tutaj tych zapachów wąchać, żeby go to nie szczuło i też, żeby nie było problemu z tym próbowaniem potraw. No można w czasie postu próbować potrawy, czy są dobrze doprawione. Po prostu nie można tego, co się wzięło do ust, przełykać, tylko trzeba to wypluć. No ale wiadomo, że dla mnie to będzie łatwiej wszystko robić. Dlatego taki podział pracy. No dobrze, już tutaj nie przedłużam tego gadania. Pokażę Wam, co mam na razie przygotowane. Główne danie jest w piecu. W piecu nie mam światła, więc za bardzo tutaj nie będzie widać. Zobaczycie potem na stole. Ale są to warzywa zapiekane z mięskiem. Mięso jest z kurczaka, a warzywa to ziemniaki, bakłażan, cukinia i papryki. I tutaj... Na to nie zwracajcie uwagi, to są ugotowane ziemniaki, które będą mi potrzebne do nadzienia do sigara byrei, czyli takiego zawijanego byrka w kształcie papierosów i to będzie na sahur, więc to tylko tak przygotowane. Tutaj mam zupę ezogelin. Przepis na tą zupę już jest na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Tyle, że tym razem po prostu użyłam dużo mniej ryżu i bulguru, a dolałam dużo więcej wody niż w tamtym przepisie, no bo zupa nie powinna być za ciężka na iftar. I mam tutaj już przygotowany też pilaw z ryżu. Mam też w lodówce pokrojoną sałatkę. I zobaczcie, chciałam to Wam pokazać. To jest popularny napój w ramadanie. Często Turczynki przygotowują same taki napój, czy też kompot. My kupiliśmy gotowy. To jest taki kompot przyprawiony korzennymi przyprawami. To właśnie bardzo popularne teraz i nawet nazwa na to wskazuje. Ramazan Sherbeti to się nazywa. A tutaj, moi drodzy, deser na wieczór to jest Kemal Pasha i zrobiłam to z takich gotowych, już Wam to pokażę, z takich gotowych upieczonych już jakby ciasteczek. Takie gotowe, upieczone ciasteczka po prostu się gotuje razem z syropem z cukru, wody i cytryny. I tak to potem wygląda. Jak później będziemy to podawać, to pokażę, jak to się podaje. No, na razie tyle. Aha, jeszcze oczywiście pieczywo ramadanowe. Pidę, nie piekliśmy pidę sami, kupiliśmy z piekarni. No, zaraz wszystko na stole zobaczycie.
idziemy pogadać chwilę z Nurim. I to ile godzin w sumie jest razem? Nie policzyłam? Ponad 15 godzin. Ponad 15 godzin postu. No już mało zostało. To jest dzisiaj pierwszy dzień. Te pierwsze dni chyba są najgorsze, co? Tak, pierwsze dni najgorsze. Potem jak minie kilka dni, to idzie rachu ciachu. No i co, jak się teraz czujesz? Jak już mało zostało i czujesz już zapachy jedzenia? Tak, ale nie było ciężko. I tak jesteśmy w domu. Jakbym może pracował, to inaczej. Ale co, głodny już, co? No. Już odliczasz Tak. czas. No wiadomo. A co jest trudniejsze, nie jeść czy nie pić? W tej chwili nie jest trudne, ale jak chodziłem do pracy na przykład rok temu albo w wojsku jeszcze 2 lata temu, to było ciężko na przykład nie pić. No tak. Szczególnie w szkole, nie? Jak się prowadzi zajęcia i zaschnie gardło od mówienia, nie można się napić, no to trudniej. Tak. No dobrze, to nie męczymy Ciebie. Za chwilę Wam pokażę, jak wszystko już będzie postawione na stole i jeszcze Wam o czymś wspomnę, co zawsze jest w telewizji. O, widzimy się za chwilę. Tak wygląda nasz iftarowy stół. Już Wam wszystko opowiem. Nuri będzie kończył post właśnie w taki sposób. Będzie pił szklankę wody i jadł daktyle. Powinno się zjeść nieparzystą liczbę tych daktyli, czyli zazwyczaj 1 albo 3 albo 7, jak ktoś bardzo lubi. Później powinno posiłek zaczynać się od zupy i mamy właśnie ezogelin czorbası, tym razem w bardziej takiej płynnej wersji. Chodzi o to, żeby pomalutku się żołądek obudził. I dalej mamy pilaw, akurat zrobiony z ryżu. Najczęściej właśnie pojawia się na takim stole pilaw i albo on jest z ryżu, albo z kaszy bulgur. Powinny być jakieś warzywa. My tu mamy pokrojoną taką sałatkę. I warzywa mamy też w daniu głównym, o którym już Wam mówiłam. Danie główne, warzywa, ziemniaki i są pałki z kurczaka. Dzisiaj jest piątek, więc ja kurczaka jeść nie będę, ale Nuri będzie jadł. No i oczywiście pieczywo, pide ramadanowe i sherbet, o którym już Wam mówiłam. Woda też. Tak to wygląda. Przykładowy stół. Właśnie tak się prezentuje. To tyle z takich informacji. Czekamy na ezan. I chciałam Wam pokazać jeszcze, o co mi chodziło z tą telewizją. Zawsze wyświetlają się po kolei miasta i przeskakują. Wiecie, no Turcja jest bardzo duża, jest różnica w czasie, w sensie, no o innej godzinie wschodzi słońce. A tak jak już mówiłam na tym pierwszym filmie o Ramadanie, to o której trzeba przestać jeść i o której można zacząć jeść zależy od wschodu i zachodu słońca. No i właśnie tutaj widzicie, już też się wyświetla van. Czekamy, zostało naprawdę niewiele. Nuri nasłuchuje, czy już jest ezan. Jeszcze minuta została. Co? Śpiewa? Jeszcze nie. Ty już się przygotuj do stołu. Ja będę czekać. Aha. Można zacząć jeść. Ulga? Oh, Allah kabul etsin. Jaka radość. You tell me you're scared. You tell me you're weak. But I know you're stronger than what
you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. And I'll back you up. Pojedzone. U mnie jeszcze trochę zostało. Nurego talerz pusty. Ale za dużo to tu nie pojedliśmy dzisiaj. Sałatki jeszcze tyle. Tak, tyle jeszcze 2 zostały. Tego to w ogóle będzie na jutro. Pieczywa też jeszcze tyle. No. Jak słonie nie jedliśmy wcale. Ale zobaczmy, jak tam Nury się czuje. A tu co się dzieje? Co teraz robisz? Pół godzinki na słoninki. Pół godzinki dla słoninki? Nie wiem, ile tej słoninki urośnie z tego jedzenia. Ale co, najadłeś się? Dobre było. Ale wiesz, jeszcze nas czeka deser. O! Chwilę odpoczniemy, co? No, ale dobre, że niedobre. Dobre, że niedobre. Chodź. O! Mówisz, że dobre? Elne sağlık. O, ja też się obiadłam. I w ogóle ja mam coś takiego, że jak gotuję, to potem mi się jeść nie chce. Za dużo nie zjadłam. Ty też za dużo nie zjadłeś, ale właśnie często są też takie pytania, jak to jest? Czy to jest w ogóle zdrowe? Czy się cały dzień nie je, nie pije, a potem się człowiek nażre w nocy? Nie nażre się, prawda? Nie da się nażreć. Tak, nie da się. I oszczędzałem miejsce tak na deser. To nie jest tak, że potem, no pewnie są tacy ludzie, co w siebie ładują nie wiadomo ile w nocy. Ja nie mówię, że nie, pewnie są tacy ludzie. Ale jak ktoś ma trochę oleju w głowie, no to wie, że trzeba się oszczędzać. Ale nawet też jak cały dzień się nie je, jest taki skurczony żołądek, no to ile możesz w ten żołądek napakować? No nie napakujesz, chociażbyś chciał. No, więc tak to wygląda. Odpoczniemy teraz trochę. Pokażę wam za jakiś czas, jak będziemy jeść deser, jak go podaję. Minęło trochę czasu, trochę odpoczęliśmy, no to czas na deser. Już wam pokażę, jak jest podany. Po wyciągnięciu z syropu po prostu wystarczy go czymś przypruszyć i tutaj my akurat mamy wiórki kokosowe i tak się prezentuje. No, zaraz będziemy próbować. Tak cały będziesz... Dobra? Güzel. Gdzie? Dobra. Şu tipe bak ya. To moja ulubione z całego iftaru. Dobra, kończymy już ten filmik, co? No powiedz, kończ. No a razem nie kończymy? Ty kończ. No dobrze, to wszystko, co chciałam wam pokazać na temat iftaru. Widzieliście, jak wygląda taka przykładowa kolacja w Turcji. Jeżeli ktoś z was miał okazję kiedyś brać udział w takiej kolacji, albo jeżeli może ktoś z was teraz pości w Ramadanie, to koniecznie dajcie znać, co wy na taką kolację jecie. I jeżeli po tych 3 filmach o Ramadanie, jakie pojawiły się na tym kanale, nadal macie na temat Ramadanu jakieś pytania, no to zadawajcie je w komentarzach. Wiem, że pojawiło się już w komentarzach sporo pytań, na które ja w żadnym z tych filmów jeszcze nie odpowiedziałam, ale nie martwcie się, ja te wszystkie pytania zapisuję i następny film to będzie właśnie ramadanowy Q&A. Tam na wszystkie te pytania odpowiemy, także bądźcie cierpliwi. A teraz, jeżeli film wam się podobał, no to zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten film, a ja już nie przedłużam, idziemy trochę odpocząć. Do zobaczenia w następnym filmie. Görüşürüz. Görüşürüz.